Cześć moi drodzy, zapraszam was do kolejnego filmu z Total War Warhammer 3. Tym razem będziemy omawiać znowu DLC, a akurat bardziej się skupimy na DLC odnośnie Nurgla, Tamurkhana, jak dobrze wypowiadam, mam nadzieję, że dobrze. Omówimy tutaj bohatera, omówimy jednostki, otrzymaliśmy trochę więcej informacji od twórców, jeśli chodzi o statystyki tych jednostek, o wykonanie na przykład tych chiefmanów, czyli po prostu takich wodzów od niego. Troszkę też zobaczyłem, że jest drzewko odnośnie, nie wiem, technologii, tak samo budynków, więc jest dosyć sporo informacji. Postaram się wam obrazkowo to dosyć fajnie też wytłumaczyć. Moi drodzy, jeśli chcecie zobaczyć cały materiał po angielsku w wykonaniu twórców, to macie link w opisie. Więc przejdziemy sobie może po kolei. Jeśli chodzi o Lorda, mamy też ujawnione już jego statystyki, jakieś tam pasywne umiejętności, aktywujące umiejętności. Jest tego dosyć sporo nawet. Tak jak sądziłem, to będzie taki trochę Grimgor, bym powiedział, jeśli chodzi o samego bohatera. Możecie sobie właśnie tutaj zobaczyć te statystyki. No 60 armora, 100 dyscypliny, mega spoko. Nawet nie jest taki wolny, bo ma 45 prędkości, więc wydaje mi się, że dosyć sporo. Melee atak, no melee defense, no tak, dosyć dobre te statystyki, wybalansowane bardzo. Na pewno dużym plusem jest to, że ma 15% odporności na ostrzał, co jest moim zdaniem mega fajne. I jego pasywki, które też tutaj robią mega robotę. A jeśli chodzi o pasywki, to mamy tutaj na przykład taką pasywkę Fest of the Maggot Lord, nie wiem czy dobrze to wymawiam, ale tutaj mamy przez 10 sekund na 100 metrów zasięgu zadawanie damage'a na czas. Na sekundę, plus dodatkowo się sam leczy, co jest dosyć fajne. Wydaje mi się, że trochę przesadzone, ale jak wiecie, zawsze jeśli wychodzą jakieś update'y, jest to tak, że te jednostki są dosyć mocne, potem są balansowane i różnie z tym bywa tak naprawdę, więc tutaj musimy się odnieść do tego tak na spokojnie. Jeśli chodzi o kolejne rzeczy, które tutaj możemy powiedzieć o tym samym Lordzie, pokażę wam oczywiście teraz drzewko umiejętności od niego. Wygląda dosyć ciekawie, mamy właśnie Reputed Son of the Kurgan, nie wiem, mam nadzieję, że dobrze to wypowiadam, mój angielski jest średni, więc tutaj jest różnie. To jest na przykład taka abilitka, która zwiększa, widziałem, tempo jakby odnawiania się jednostek, co jest dosyć fajne. Tak samo rekrutacja jednostek niedemonicznych, z tego co widzę, no minus 25% i to jest już na 12 levelu do ogarnięcia. Mega fajnie to wygląda. Z tego co też widzę, mamy tam skrzynki z Serve of Die, Lotter, czyli mamy bardzo dużo chyba rzeczy do plądrowania. To on będzie mega fajnie mógł plądrować tutaj wszystkie te tereny. Więc jeśli chodzi o samego Lorda, wydaje mi się, że tyle. Możemy teraz poruszyć na przykład kwestię trochę tych achievementów, co on tutaj otrzymuje. Jeśli chodzi o tych samych achievementów, no to pierwszego achievementa to mamy, jak on tutaj się nazywa, Kazak of the Balded. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, no trudno, przeżyjecie mój angielski, no niestety. I mamy tutaj pokazaną właśnie mechanikę tych achievementów, jak to w ogóle wygląda. Wygląda to na tej zasadzie, że mamy oczywiście abilitki, które mamy standardowo tutaj otrzymane. Dodatkowo mamy coś takiego jak te punkty, 9 tutaj punktów, to jest dosyć też spoko. Dodatkowo tych achievementów jest 6, mamy też rekrutację tych unitów specjalnych, które każdy achievement ma chyba 3, jak dobrze pamiętam, nie ma tutaj większych jakby różnic. Jeśli chodzi o rekrutowanie tych jednostek, to jest na zasadzie regimentów, czyli po prostu rekrutujemy, zwiększamy limit i rekrutujemy i tyle. Te punkty, które możemy jakby wykupywać za te jednostki, to chyba się przy bitwie zdobywa. Jakoś nie mogłem gdzieś wychwycić, na jakiej zasadzie dokładnie się to będzie zdobywać. No jak będziemy oczywiście już mieli te DLC odpalone, no to wtedy też zrobię taki jakby dodatkowy poradnik do tych Nurgli, bo będzie trzeba na pewno. I wtedy wam bardziej wytłumaczę, jak będę już wszystkie informacje miał, bo nie chcę tak na ślepo gdzieś tam wam mówić i po prostu mieszać. I tutaj sobie tak naprawdę odblokowujemy te wszystkie właśnie jego pasywki, te same właśnie jednostki, no bo nie wszystkie jednostki możemy jakby od razu rekrutować za te punkty, tylko musimy odblokowywać tutaj po kolei, jak mamy właśnie te 4 paski, musimy odblokowywać każdy i dopiero wtedy możemy coś tam ogarniać więcej. Jeśli chodzi o kolejnego achievementa to mamy Kargan Dekrazet, no okej. To jest taki chyba Norska z tego co widzimy. To jest bardzo fajne, że zrobili takie połączenie różnych mechanizmów, bo tutaj na przykład mamy chyba taką, a nie, to sorry, nie Norska, to jest chaos. Pomyliło mi się chyba z tym Wolfem, co tam dalej później będzie. No tutaj mamy tak naprawdę działa, mamy jednostki Slougerów, jak dobrze pamiętam oni się nazywali po angielsku, no tych. Dodatkowo mamy czempionów chaosu. Tutaj też otrzymujemy wtedy właśnie dodatkowe bonusy.
Dosyć fajnie to wygląda. Przejdźmy może do kolejnego. Kolejnym tutaj lordem mamy kogo? No właśnie, tutaj mamy Norską. Tu mamy te jednostki od Norskiej. Choć szczerze powiedziawszy, te 3 jednostki od Norskiej, co on tutaj otrzymuje, ja osobiście raczej nie byłbym tym zainteresowany, więc to raczej nie będzie mój gdzieś tam specjalny wybór. Jeśli chodzi też o bonusy tego lorda, bo też otrzymujemy oczywiście talizmany, na to też warto zwrócić uwagę. To jest chyba przypisane do lorda, nie wiem, czy będzie można zdjąć ten talizman z niego, ale tutaj mamy tak naprawdę takie jednostki, które osobiście mnie nie przekonują. Może ewentualnie ten smok, który jest jako trzeci, to spoko, ale te pierwsze 2, no to nie są jednostki, które lubię. Fimirów właśnie za bardzo nie lubię, sami o tym wiecie. Więc przejdźmy może do kolejnego tutaj jego achievementa, czyli tego ich bohatera. Kolejnego to mamy właśnie od Norskiej, czyli mamy jakby 2 bohaterów od Norskiej, jednego od Chaosu, tam są krasnoludy Chaosu i nie wiem co tam jeszcze było. Ten jest dosyć fajny, bo mamy na przykład Ambush Defense Chance, czyli mamy szansę na zasadzkę i mamy jakby szansę, żeby nie wpaść na zasadzkę plus 10%, więc tutaj mamy bardzo fajne te bonusy. A jeśli chodzi o talizman, mamy tutaj Dead Frenzy, nie pamiętam co Dead Frenzy akurat dokładnie dawało, ale może być dosyć takie przydatne. No tutaj możemy zrekrutować fajne jednostki, bo na przykład mamuty to są bardzo mocne jednostki, a właśnie grając z takimi nurglami mamut może się mega przydać, bo oni bardzo gdzieś tam atakują te jednostki i raczej się nie bronią za specjalnie, więc do takiej szarży taki mamut może zdecydowanie zaatakować i zniszczyć tam powiedzmy obronę od nich. Kolejnym jeśli chodzi o bohatera, to mamy tak naprawdę czarodzieja z tego co widzę. Jest to czarodziej oczywiście zwierzoludzi, jednostki oczywiście też zwierzoludzi, możemy tutaj dostać Cygora, Centaury i tak samo Gorgona, jak dobrze pamiętam chyba Gorgon on się tam nazywał, czy Behemoth, już tam mniejsza o nazwę. Bardzo też fajna jednostka, tutaj mamy widzę from raiding, czyli tu mamy coś do golda i mamy oczywiście do spaczenia Nurgli plus 2. Jeśli chodzi o talizman mamy spell, czyli odporność na czary dla jednostek w armii. Plus dodatkowo Sage Domination Spell. Nie wiem, co to tam dawało. Ale Savage, nie wiem jak to tam będzie. To jakaś chyba ochrona bardziej, bym chyba powiedział. No jeśli chodzi o jednostki spoko, ja osobiście nie lubię Cygorów, ale jeśli chodzi o Behemota, to zdecydowanie spoko, czy tam Gorgona, no. Nie pamiętam kurde jak on się nazywał, a nie chcę mi się gdzieś tam wycinać dokładnie tego. Dobra, przejdźmy do ostatniego, do Krasnoluda, bo to wydaje mi się, że jest taki trochę najciekawszy achievement z ich wszystkich. Ze względu może bardziej na jednostki, że tutaj mamy już jednostki właśnie dalekosiężne, czy mamy moździerza. Dodatkowo mamy strzelców garłaczy, czy jak oni tam się dokładnie nazywali. Dodatkowo mamy tych piekielnych, też spoko jednostki. Dodatkowo talizman mega fajny, bo 20% do damage'u, do strzelców. Do eksplozji, a 15% do damage'u. Dodatkowo rekrutacja na plus 1 do wszystkich achievement units, czyli możemy zrekrutować każdą jednostkę już z wyższym jakby levelem, to też spoko. Jeśli chodzi o tego bohatera, jest dosyć ciekawy. Ciekawe jak będzie się w ogóle odblokowywać, to bo gdzieś tam nie wyłapałem na jakiej to jest zasadzie, czy tam musimy osiągnąć jakiś konkretny level. No tutaj jeszcze te informacje są troszkę niepełne też dodatkowo, ale jest dosyć sporo tego wszystkiego. Teraz może przejdziemy, moi drodzy, do na przykład budynków, jak to tam gdzieś tam wygląda, pokażę wam na drzewku właśnie nurglowym. Dalej zostajemy przy tych cyklach, okej. To jest dosyć fajny plus moim zdaniem, bo te cykle mi się osobiście bardzo podobają. Tutaj już macie pokazane z lewej strony jakie jednostki, one są tam z takim różowym krestem pokazane, czy nie wiem jak to tam nazwać. To są te jednostki, które są nowe. Oczywiście potwory to potwory, czyli z lewej strony. W środku mamy oczywiście jednostki latające kawalerię, więc tutaj też już macie pokazane te jednostki. No a z prawej strony mamy już tutaj też potwory, chyba ogry, czy tam trolle, jakieś tam mieszanki. No wiadomo, tam mamy potem 2 z prawej strony całkowicie przy bohaterach, 2 tych bohaterów, których otrzymujemy oczywiście z tym DLC, więc fajnie to wygląda, nie jest to tak naprawdę złe. Tam też chyba dochodził jeden budynek, który chyba był do kasy albo do rekrutacji, że możemy jakby taniej rekrutować jednostki. Możemy teraz przejść do drzewka technologicznego. Drzewko technologiczne wygląda na tej zasadzie, co mamy akurat na Krasnoludów Chaosu, czyli jeśli graliście Krasnoludami Chaosu, to bardzo będziecie pamiętać jak wyglądało to drzewko i wyglądało dokładnie tak samo.
Tylko tam mieliśmy chyba podziałkę na 3, bo mieliśmy podziałkę na, nie wiem, military, mieliśmy chyba podziałkę na ekonomię i chyba na frakcje. Tak mi się wydaje, że tam były 3 drzewka, ale mogę się tutaj mylić. Tutaj mamy podziałkę na frakcje, czyli takie bonusy ogólne do frakcji i mamy tak naprawdę podziałkę na military, czyli po prostu specjalnie już pod jednostki. I może być to bardzo fajne rozwiązanie, jeśli chodzi o wcześniejsze drzewko technologiczne, moim zdaniem było do dupy, po prostu było do dupy. Szczerze powiedziawszy, na samym początku nie dało się tam nic fajnego z tego drzewka osiągnąć i te ścieżki były mega ograniczone przez to, że mieliśmy tak jak na zasadzie Kislewu, musimy odblokować 3-4 punkty, żeby odblokować kolejne drzewko i tak dalej, co dawało taki efekt, że chyba przy 20-30 turze za bardzo nie mieliśmy nic ciekawego odblokowanego. Na 20-30 tur pierwszych jest bardzo ważnym elementem, jeśli chodzi tutaj o Nurgli i ogólnie o wszystkie frakcje, o całą jakby mechanikę Total War'a. Więc no tutaj była trochę taka lipa. Jeśli chodzi o jedną jeszcze z takich dodatkowych rzeczy, to pokażę wam początkową armię, którą gdzieś zauważyłem. Nie wiem, czy ona faktycznie domyślnie będzie już na DLC taka, ale tak trochę wygląda. Mamy tutaj te jednostki właśnie tych ogrów, mamy tych jednostki chyba Road Knightów, czyli tych po prostu jazdy konnej i mamy oczywiście te jednostki, o kurczę, nie wiem, Pestilence oni się tam chyba nazywali, no to są jednostki takich zwierzoludzi z toporami, bym powiedział, bo tak to trochę wygląda, mają oczywiście jakieś rogi, no to tak to trochę wygląda. Jeśli chodzi ogólnie o lokalizację, gdzie oni zaczynają, no to tak naprawdę zobaczycie tutaj właśnie dwa zdjęcia. Jeśli chodzi o pierwsze zdjęcie, to mamy tutaj Imperia Nieśmiertelnych, tą mapę, czyli on zaczyna tak naprawdę, nie wiem czy tam nie był ten fort Władcy Much, czy coś takiego, nie wiem czy to było wyżej, niżej, ale nie, dobra, to jest niżej trochę. To on zaczyna tak powiedzmy między Grimgorem, a chyba Archaonem? Tak mi się wydaje, tak, bo Archaon jest tutaj trochę wyżej, z lewej strony delikatnie przy tych górach. No okej, no to tam gdzieś zaczyna. To dosyć spoko. Ja zauważyłem, że oni jak pokazali taki zwiastun, no to tam bardziej uderzali w Grimgora, czyli to może będzie pierwsza taka ścieżka, żeby się wybrać w stronę Grimgora i go tam raczej rozwalić. Dosyć spoko. Jeśli chodzi o drugie, to tam mamy lokalizację jakby takiego chaosu, czyli tej kampanii chaosu. Ja on tutaj zaczyna, możecie sobie zobaczyć. Ja osobiście nie grałem tej kampanii jeszcze, więc tutaj dużo wam nie opowiem o tym, kto tam jest dookoła, ale jak się graliście, no to będziecie tam bez problemu wiedzieli, o co tam chodzi. Dobra, więc mamy zamkniętych parę tematów. Możemy teraz się trochę skupić na statystykach jednostek, ogólnie na tych samych jednostkach. Zacznijmy może tutaj od bohatera. Mamy tutaj bohatera tego Kaizaka the Bouldera. Statystyki ma dosyć spoko i dodatkowo ma 75 prędkości, co jest dużo. I on ma chyba bardzo dużo przełamania pancerza, ma regenerację, zatrute ataki. No jest mega mocnym bohaterem. Trochę się martwię, że może być za mocnym na początku i bardzo szybko będzie mógł levelować i będzie mieć fajne drzewko do umiejętności. No wydaje mi się, że taki dosyć spoko, fajnie go podrasowali, Nurglom nawet by się przydał właśnie taki mega mocny bohater. No i wydaje mi się, że on będzie ogólnie bardzo mocny. Jeśli chodzi o kolejne jednostki, no to będę leciał tutaj może nie tak nieszablonowo, ale zacznijmy tak. Pierwsze co, to mamy te Bile Trolls. Trolle bardzo fajnie, 50 prędkości, dyscypliny 50, nawet nie jest źle powiedzmy. Bardzo przypominają statystykami te zwykłe trolle od orków. Jeśli chodzi o jakieś takie specjalne rzeczy, no tutaj nie mamy. Mamy regenerację, zatrute ataki i przebicie pancerza, z tego co widzę. Charge bonus, czyli do charge mamy 30, więc też nie jest źle. Jeśli chodzi o abilitki, to tutaj za bardzo nie było wytłumaczone, więc nie będę wam tutaj mieszać. Kolejną jednostką to mamy tutaj, wybierzmy sobie na przykład te Road Knighty. Więc jeśli chodzi o te Road Knighty, no to tutaj mamy dyscypliny 70, 80 pancerza, jest dosyć sporo tych statystyk, bardzo fajna szarża, bo aż 60, uderzenie 60, też dużo. Regenerację też posiadają oczywiście, zatrute ataki, przebicie pancerza, no jest to mega fajna jednostka. Tutaj z lewej strony też możecie zauważyć Chaos Lord of Nurg, czyli bohatera Nurglów. No 100 pancerza, 490 ataków, fajnie, 65 mel defense, też spoko, że jeśli tyle dużo obrony utrzymuje. No wiadomo, ekspert w walce z warciu, dodatkowo armor plus tarcza, czyli po prostu dosyć twardy ten bohater jest. Sama prędkość 33, no to tutaj w miarę jest tak standardowo, jeśli chodzi o takiego bohatera.
No, statystyki ma dosyć przyzwoite. Możemy tutaj sobie jeszcze zauważyć na przykład ogry i pestigors. O, pestigorsy się nazywają. Jeśli chodzi o pestigorsy, mamy tutaj 70 aż dyscypliny, to jest bardzo dużo moim zdaniem, naprawdę to jest dużo. Jeśli chodzi o taki poziom legendarny, będzie to fajnie się sprawdzało. Vanguard, czyli taki obrońca, zatrute ataki, Skull Skin. No, dosyć mocne jednostki, wydaje mi się, że będą nawet bardzo mocne jak na sam początek. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądało z rekrutacją. No, 80 też jednostek w jednostce w oddziale. Dodatkowo dosyć sporo nawet życia. A jeśli chodzi o ogry, tutaj dosyć takie miłe zaskoczenie, bo jednostki tych ogrów, one będą oczywiście pewnie później w rekrutacji, ale same te statystyki dają dosyć fajne. Bo 42 prędkości, no mogłoby być ciut więcej, ale i tak dosyć dużo jak na ogry. Dodatkowo 80 dyscypliny sporo i 110 ataku. Zatrute ataki oczywiście tutaj mamy. No jest to jednostka dosyć taka wybitna, bym powiedział. Fajnie to się naprawdę zapowiada. Mamy też jeszcze takie jednostki jak na przykład Noxbringer. Nie wiem, czy to jest akurat regiment, czy nie. To jest jednostka strzelająca, to jest potwór strzelający. Bardzo fajna jednostka, bardzo dobre statystyki, 75 dyscypliny, 75 speeda, armora 90, to jest dosyć dużo. Jest to z wysokiego tieru jednostka, więc to też trzeba zwrócić na to na pewno uwagę. Jeśli chodzi tutaj o na przykład, co tu jeszcze mamy? Mamy tutaj Rotten Knights, Ridersy mamy, jeszcze mamy Rotten Ridersy. Też jednostka z 4. powiedzmy tieru. Bardzo duża szarża, bo aż 70-64 obrażeń, to jest naprawdę sporo. Speeda 75, bardzo się uparli na tego Speeda 75 z tego co zauważyłem. 80 dyscypliny, 80 armora, zatrute ataki, regeneracja, przebicie pancerza, no jednostka moim zdaniem wybitna, którą będę na pewno mega używał. Kolejną jednostką, którą tutaj mamy, wybaczcie, że tak może nie szablonowo, ale postaram się to dosyć dobrze wam oprawić. To mamy tutaj latającą jednostkę. Z tego co widzę, The Angels of Desai, nie wiem. Jednostka bardzo fajna, mały zasięg, ale bardzo duża siła pocisków, bo 167, 12 jednostek. To będzie idealna jednostka, żeby niszczyć, wydaje mi się, że bohaterów. 90 speeda, 80 tak naprawdę dyscypliny, to jest bardzo dużo na taką jednostkę. Też oczywiście to jest jednostka z wyższego tieru, więc tutaj będzie trzeba pewnie poczekać, jeśli chodzi o tą rekrutację. Kolejną jeszcze tutaj jednostką, którą gdzieś tutaj nie opowiedziałem, to mamy Toad Dragon, czyli po prostu smoczka. No 600 siły to jest bardzo dużo, jak Monolith chyba dokładnie ma tyle samo. 85 tego dyscypliny to też jest dużo. Szarża mała w miarę, ale powiedzmy, że wydaje mi się, że wystarczy. 12 000 życia to jest duży plus. Zatrute ataki oczywiście jest bardzo dużo. Chyba nie da się tej jednostki zatrzymać jako tako. Tak mi się chociażby wydaje. Speeda 60, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o speeda, będzie można bardzo podboostować tą jednostkę. Jakoś tak gdzieś czuję we krwi, że tak to będzie wyglądało. Więc moi drodzy, chyba omówiliśmy tutaj wszystko. Jeśli macie oczywiście jakieś pytania, dajcie znać w komentarzach. Mam nadzieję, że wam się film oczywiście podobał. Starałem się go zrobić jak najlepiej, starałem się jak najwięcej informacji oczywiście uzyskać, żeby zrobić ten materiał jak najlepiej. I dzięki za oglądanie i zapraszam do innych też moich materiałów. Dzięki za oglądanie, cześć!